Jest to frezarka CNC firmy Optimum, model Optimil M2L, a tak naprawdę jest to frezarka konwencjonalna BF20L, fabrycznie przerobiona na CNC. Dodano do niej panel operatorski Siemens 802S Baseline. Napędzana jest silnikami krokowymi. Ogólnie jest to model sprzedawany na całym świecie pod różnymi nazwami, wiadomo, produkowany w Chinach. Ogólnie wiele osób jest zadowolonych, nie jest to ani sztywna maszyna, jest to po prostu warsztatowa frezarka CNC. Problem z nią jest taki, że kontroler, ten Siemens, jest dosyć przestarzały. Ja planuję pracować zdecydowanie w oparciu o wtyczkę kamowską, zapewne z Fusion. Pliki czasem mogą mieć duży rozmiar, szczególnie jeżeli chcemy w 3 osiach pracować, jakby łącznie, wszystkie osie naraz. Rozmiary plików mogą być duże, więc na pewno będzie trzeba je wgrywać z pendrive'a. Niestety nie mamy tu takiej możliwości, jest tu tylko złącze RS-232, więc cały czas musiałby być podpięty komputer z boku i wszystko by trzeba było przesyłać za pośrednictwem innego programu. Tego chcę uniknąć, więc mój plan jest, aby użyć Linuxa CNC po to, żeby móc wgrywać programy. Linux CNC jest o wiele nowocześniejszy. Docelowo chcę tutaj zainstalować 10-calowy panel dotykowy, mniejszą klawiaturę z touchpadem, podstawowe guziki do obsługi pompy, chłodziwa i tym podobnych. Na razie odpalę maszynę, żeby pokazać, jak ona działa. Niestety nie mogę teraz otworzyć nawet drzwi, gdyż zamek elektromagnetyczny jest włączony, więc uruchomię maszynę. Maszyna, żeby się włączyć, potrzebuje około 30 sekund, więc w tym czasie zrobię małą przerwę. Maszyna już się uruchomiła, ja w tym czasie zmieniłem sobie uchwyt kamery, żeby lepiej pokazać, jak wszystko działa. Z tej części panelu możemy na przykład załączać pompę chłodziwa, dodatkowych APOD-K10, światło niestety nie jest zainstalowane w tej maszynie. K11 służy do otwierania zamka elektromagnetycznego. Jak widać, maszyna na pewno wymaga trochę czyszczenia. Mój plan zdecydowanie to wymiana napędu wrzeciona. Teraz jest silnik prądu stałego. Mój plan to silnik prądu zmiennego z falownikiem i przede wszystkim przeniesienie napędu. W chwili obecnej są tam koła zębate, są bardzo głośne. Ja chcę również użyć kół zębatych, ale przeniesienie momentu obrotowego będzie za pośrednictwem paska zębatego. Silniki krokowe są sprawne, wszystkie osie są sprawne. Przełączę na tryb jog, w tym celu i tak muszę zamknąć drzwi. Jog i pokażę, jak wszystkie osie funkcjonują. To jest oś X, Y, Z. Jak mówię, wszystko jest sprawne. Włączę teraz wrzeciono. Wrzeciono jest naprawdę głośne. Nie wyobrażam sobie normalnie pracować w tym małym warsztacie, kiedy by było przez kilka godzin ten hałas. Myślę, że zmiana przede wszystkim przeniesienia napędu, bo to zębatki tak hałasują, na pas i koła zębate na pewno sprawią, że będzie trochę ciszej. Jak mówię, wszystko jest sprawne. Za chwilę wezmę paleciaka, odsunę trochę maszynę i pokażę, jak wygląda z tyłu elektronika i jakie są moje plany na dalsze modyfikacje. Zdemontowałem już osłonę szafy sterowniczej. Szafa sterownicza sama w sobie jest bardzo ładnie i przejrzyście zorganizowana. Mamy tutaj transformator, zasilacz, elementy odpowiedzialne za sterowanie prędkością wrzeciona, sterownik. Tamta płytka zamienia sygnał z 0,10 V na 0,5 V. Sygnał idzie z Sinumerika bezpośrednio.
bezpieczniki, styczniki, przekaźniki. Wszystko jest ładnie na terminal blokach zorganizowane. No i serce maszyny, czyli kontroler, który ta firma, jak zauważyłem na internecie, sprzedawała również oddzielnie. To znaczy można było zwykłą frezarkę, którą posiadali w swojej ofercie, tą BF20, przerobić na CNC, więc oni zrobili to w ten sam sposób, czyli użyli swojego kontrolera, reszta zapewne w celu dostosowania do wymogów CE. Wszystko działa, więc nie najgłupsze rozwiązanie. Dzięki temu tak naprawdę o wiele łatwiej będzie nam przerobić maszynę. Plan jest taki, że będziemy podłączać wszystko na razie tylko do tego sterownika, no i spróbujemy dzięki niemu już kontrolować maszynę. Reszta elementów będzie trzeba jakoś wymyślić, jak to dobrze zorganizować, ale nie powinno być ciężko. Będę przechodził teraz już do stołu i pokażę elementy, które planuję wykonać w dalszej części. Pomyślałem, że będzie najprzejrzyściej, jeżeli położę wszystko na stole w kolejności chronologicznej, tak jak planuję wykonywać po kolei modyfikacje. Już przygotowałem komputer, dosyć prowizorycznie wykorzystując skrzynię warsztatową. Już jest zainstalowany Linux CNC. Wszystko poszło dosyć łatwo, program się bardzo łatwo, znaczy system operacyjny bardzo łatwo się instaluje. Użyłem poradnika z kanału Rastav. Kable LPT, żeby połączyć kontroler Optimum z komputerem. Falownik, jest to Siemens Micromaster 440, przekładnia, koła zębate, czyli koła zębate i pas napędowy, silnik prądu zmiennego 1,5 kW. I te prace to będzie początek, który na pewno, to są w ogóle prace, które zostaną wykonane w części pierwszej. Chcę mieć 100% pewności, że Linux CNC działa, że za pośrednictwem Linuxa mogę również uruchamiać falownik, sterować obrotami. Wówczas w kwestii bardziej takiej już, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, w kwestii mechanicznej wymienię łożyska wrzecione. Myślę, że po tym wszystkim przyjdzie czas na najciekawszy etap, czyli tu już będziemy właśnie wykorzystywać Fusion, tu już będziemy coś mierzyć, projektować, wykonywać. W pierwszej kolejności chcę zainstalować Power Drawbar, czyli system, który pozwala nam na szybkie umieszczanie narzędzia we wrzecionie oraz szybkie jego wyciąganie. Na chwilę obecną wydaje mi się, że to już wszystko, co mogę pokazać, jeżeli chodzi o nadchodzące modyfikacje. Być może w przyszłości zastanowię się nad filtracją chłodziwa, jednakże byłaby to na pewno jedna z ostatnich rzeczy na liście. Na pewno wyjdzie coś w trakcie, jestem prawie tego pewien. Mam nadzieję, że podobało się wszystkim to wprowadzenie. Do zobaczenia następnym razem, kiedy będę podłączał maszynę już do komputera i wykonamy jakieś pierwsze ruchy. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.